Siemka, ja jestem Adacho i jeśli jesteście na moim kanale już od jakiegoś czasu, albo jesteście koneserami wysokiej jakości fanowskich Dragon Ballowych mang, to na pewno kojarzycie mangę The Pride of the Beast, czyli Duma Bestii. Autor Dark Hanzo jakiś czas temu uraczył nas czymś, co ja nazwałem i chyba do dzisiaj podtrzymuję to stwierdzenie, najładniejszą fanmangą, jaką byłem w stanie zobaczyć, nie ze względu na modele postaci, znaczy inaczej, ze względu na modele postaci też, ale umówmy się, że są świetni rysownicy pokroju chociażby Yang Jijiego, którzy są w stanie bardzo ładnie odwzorować oryginalny styl albo uraczyć nas swoim własnym stylem. Natomiast to, co Dark Hanzo robił inaczej, to to, że te kadry były w kolorach i były dodatkowe efekty. Ta aura, zresztą co tutaj widzicie, to jest coś, co jest dosłownie wyjęte z anime. To wygląda tak, jakby to były kadry z odcinków anime, które gdzieś kiedyś były wyemitowane, natomiast nikt ich nie widział, bo jest to fanowska manga i Dark Hanzo The Pride of the Beast tę historię już zakończył. Ona była dość krótka, ja ją nagrałem w 3 odcinkach, oczywiście playlista u mnie jest na kanale, dalej wisi, ta manga wam się podobała, była dość popularna, zresztą nie dziwię się, ale dzisiaj Dark Hanzo wraca z historią, w której myślę, że wspomniany przeze mnie Yang Jiji, no, musiałby co stronę dosłownie wymieniać majtki, bo poprzednie by moczył z podniecenia. Son Goku kontra Son Goku. Jeśli są tutaj fani Goku, jeśli ktoś z was jest fanem Goku, może są takie osoby, no to dzisiaj będziecie podwójnie zadowoleni. Chyba że możemy powiedzieć fani Super kontra fani GT. Niech to będzie pozytywny, przyjacielski sparring, niech to będzie tylko mecz towarzyski, a nie walka na śmierć i życie, bo te dwie wersje Goku z Dragon Balla Super i z Dragon Balla GT będą się dzisiaj mierzyć. Kolejna manga od Dark Hanzo, Son Goku w Ultra Instynkcie kontra Son Goku Ultra Full Power Super Saiyan 4. Nie wiem, czy jest to forma różniąca się od tej, którą Goku prezentował w sadze Baby'ego, czyli ten Super Full Power Saiyan 4, czy po prostu Dark Hanzo nazwał ją inaczej. Podejrzewam, że może to być po prostu inna nazwa, ale zobaczymy, jak ta walka się rozstrzygnie. Ja jestem bardzo zaciekawiony. Dziękuję Michałowi, który wysłał to na Zakola Adacha. Bardzo się cieszę, że ta informacja tutaj się pojawiła, bo ja bym to ominął. Nie wiedziałem, że coś takiego ma miejsce, także Michał, wielkie dzięki. Michał to też wrzucił i napisał: Adam, wiesz co z tym robić, także mam nadzieję, że spodoba mi się ta manga równie dobrze co Michałowi, bo podejrzewam, że gdyby mu się nie spodobała, to by tego tutaj nie wrzucił. Cześć wszystkim, z tej strony Dark Hanzo. Chciałbym wykorzystać tę okazję, żeby przedstawić wam trochę kontekstu odnośnie tych dwóch wersji Goku, które będziemy tutaj oglądać. Goku w Ultra Instynkcie jest chwilę po walce z Moro, czyli mamy tutaj gościa, który ledwo co nauczył się korzystać z pełnego Ultra Instynktu, z tego Perfected Ultra Instynktu, no bo wiemy, że Goku osiągnął tę formę po poświęceniu Merusa. Był też już po użyciu awatara, tylko że nie jest w stanie używać Ultra Instynktu w formach poza Ultra Instynktem, jeśli wiecie, o czym mówię. Chodzi o nakładanie techniki Ultra Instynktu na transformację pokroju Super Saiyanina. Myślę, że tutaj Dark Hanzo specjalnie wybrał nieco słabszą wersję Goku niż ta, którą mamy obecnie, no bo ta wersja z sagi Granoli jest naturalnie silniejsza, żeby może trochę, może to jest moje dopowiedzenia, ale żeby może trochę dać większych szans Goku z Dragon Balla GT. Goku w Super Saiyanie 4 to jest najpotężniejsza wersja, jaką mamy wedle kanonu GT. Obudził się w momencie, w którym jego przyjaciele i rodzina połączyła siły, żeby pomóc mu w walce przeciwko Oolongowi Sharbadonowi. Te detale są bardzo istotne, żeby zrozumieć kontekst całej bitwy, ale możecie spać spokojnie. Będę respektował esencję każdej wersji. A jeśli chodzi o Limit Breakera, przygotujcie się. Stworzyłem bardzo interesujący pomysł, jak SSJ4 osiągnie tę moc w trakcie walki. No tak, Goku przecież osiągnął tę formę wielkiej... Dysio właśnie zrobiła kubkę i krzyczy. To jest normalne w przypadku Bengali. A, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie wiem, kiedy widzicie ten film, bo u mnie chronologia wrzucenia filmów jest trochę losowa, ale jak widzicie, biała, brzydka szafa poszła w pizdu i teraz za moimi plecami jest Dragon Ballowy ołtarzyk. Kiedyś wam go jeszcze pokażę z bliska, póki co skupmy się na mandze. Zresztą to nie jest jeszcze skończone, bo chciałbym tutaj te ściany też wypełnić waszymi rysunkami. Mam teraz znacznie więcej miejsca na figurki i na rysunki, także zresztą, nieważne. Najważniejsza rzecz, o której wspomina Dark Hanzo, to to, żebyśmy wszyscy się dobrze bawili podczas tej historii. No już widzę te rysunki, wygląda to niesamowicie. Tak jak mówię, wyciągnięte dosłownie żywcem z anime, które nigdy nie powstało. Zakładam, że czyta się od
lewej do prawej, tak jak normalny komiks. Zaraz zobaczymy, najwyżej Dark Hanzo wyprowadzi mnie z błędu. Goku mierzy się z Goku. Jakie by im tutaj nadać pseudonimy, żeby mi się nie myliło, jak będę, albo wam, żeby się nie myliło, jak będę mówił Goku i Goku. Jakbym nagrywał tę mangę jeszcze 5 lat temu, kiedy byłem głupim młodzieniaszkiem, to prawdopodobnie jednego Goku nazwałbym Gogo, a drugiego Kuku. Ale umówmy się, że raczej nie będę tutaj robił takich rzeczy. Czemu nie jestem w stanie wyczuć jego ki? Myśli sobie Goku z GT. Ale ta presja, którą daje, jest niesamowita. Jesteś bardzo różniącą się ode mnie wersją. Wygląda na to, że udało ci się prześcignąć swoje limity, mimo tego, że podążałeś inną ścieżką, mówi Goku z Dragon Balla Super. Twój wygląd się nie zmienił tak bardzo, ale to uczucie daje mi ciarki. Co to jest? Pyta GT Goku. Nazwa tego to Ultra Instinct. Stan, w którym ciało porusza się samo. Tylko bogowie są w stanie wyczuć moją ki. Ultra Instinct. Jaki będzie limit twojej mocy? A to jest Super Saiyanin 4 pełnej mocy. Powiedziałbym, że ta siła pochodzi z pierwotnej mocy Saiyan. A, to dlatego masz swój ogon. Zabawne jest to, jak bardzo inne drogi wybraliśmy. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Proponuje Goku z Dragon Balla Super. Zwróćcie uwagę w ogóle na to, że tutaj Goku ma srebrne oczy, tak jak to powinno wyglądać, no bo mamy go oczywiście w Omenie. Swoją drogą, śmieszne jest to, że Goku ma gi, które miał podczas sagi Szampy, albo podczas sagi Resurrection of F, mimo tego, że jest po walce z Goku. No bo tutaj mamy gościa, który nie ma tego niebieskiego podkoszulka. Ale chcę zwrócić jeszcze na szybciutko uwagę na to, co było wcześniej. Czy nie zwróciliście uwagi na to, że ten Goku ma jakby żółte oczy? Czy mi się wydaje? No tutaj ma bardziej srebrne, ale nie wiem, na tej okładce wydawało się, jakby miał żółte oczy. Goku z GT i Goku z Dragon Balla Super rzucają się w swoją stronę. Zawalczmy! Pokaż mi całą swoją moc, mówi Goku, który mimo tego, że korzysta z techniki, która wymaga tego, żeby niejako oczyścić swój umysł, to dalej wykazuje pewną ekscytację, uśmiecha się, jest wyraźnie zadowolony z tego, że może się zmierzyć z silnym przeciwnikiem. Nie ma tutaj tego, wiecie, typowego marionetkowania, że tak powiem, że Goku jest taki luźny i daje się ponosić. No i nasz Super Saiyanin 4 ma już pierwszy przykład tego, z czym będzie mu się dzisiaj mierzyć. Goku z Dragon Balla Super w Ultra Instynkcie nie jest ani trochę wzruszony tym atakiem, który przeciwnik wyprowadza w jego stronę. Bez najmniejszego problemu unika tego ciosu i wyprowadza automatycznie kopnięcie, które trafia. Mimo wszystko Goku z GT jest w stanie zablokować ten cios, ale ciało Goku w tym momencie decyduje. Kurwa, no to nie jest mimo wszystko łatwe, żeby komentować tę walkę w taki sposób. Czy oni nie mogą się na ten moment nazywać na przykład Przemysław i Radosław, chociaż to też są podobne do siebie imiona. Podejrzewam, że zagraniczni twórcy, którzy czytaliby tę mangę, pewnie daliby ksywkę GTQ i SuperQ. Ale to są tak nienaturalnie brzmiące słowa po polsku, że nawet nie będę szedł w tym kierunku. Tak czy inaczej, Goku z Dragon Balla Super po tym zablokowanym kopnięciu automatycznie wyprowadza kopnięcie drugą nogą i to już trafia czysto. Mimo wszystko atak nie wyrządził Super Saiyaninowi 4 absolutnie żadnych szkód. Goku z Dragon Balla GT jest w stanie opanować swoją pozycję i automatycznie przechodzi do kontrataku, ale Ultra Instinct zapewnia Gokiemu z Dragon Balla Super tak wielką świadomość tego, co się dzieje wokół, że widział ten nadchodzący cios dosłownie już wczoraj. Jak to powiedział Jan Urban na jednym filmiku z reprezentacji, on tę gazetę czytał już wczoraj. To był tygodnik. Mimo wszystko, ciało Goku w Ultra Instynkcie jest zmuszone do zablokowania. Tego kopnięcia małpiaka nie był w stanie zablokować. Natomiast Goku z Dragon Balla GT, mimo tego, że jego cios nie doszedł do celu, a można powiedzieć, że doszedł, ale nie wyrządził żadnych większych szkód, postanawia wyprowadzić atak Ki, który wygląda na to, że wybucha w powietrzu. Więc Young Gigi, przeze mnie wcześniej wspomniany, myślę, że tutaj też gdzieś się na drugim końcu świata uśmiecha. Zbijają sobie panowie żółwia, no i widzę, że tutaj jakieś pozytywne uśmiechy. Widzę, że mimo tego, że Goku z Dragon Balla Super, ten Ultra Instinct jest na tyle potężną techniką, że albo blokuje ciosy, albo unika, więc pod kątem defensywnym, no myślę, że tutaj absolutnie niweluje wszystkie ataki małpy, ale obrażenia, które Goku z Dragon Balla Super zadaje, wydają się na tyle małe, że nawet jeśli te ciosy trafiają w Goku SSJ4, to nie wyrządzają one na tyle dużych szkód, żeby szale zwycięstwa przechylić na swoją stronę. Wygląda na to, że walka się powoli zazębia. Goku z drugim Goku wymieniają się ciosami w bańce. Jak dzieci, kurde, myślę, że tam już, tak jak mówię, wymienia swoje majtki po raz enty. Goku z GT rzuca się w stronę przeciwnika. Mimo wszystko kolejny cios nie dochodzi. Widzimy tylko żółte spodnie, które o włos omijają twarz Goku z Dragon Balla Super, a ten
W ułamku sekundy wyprowadza cios, ale ten jest zablokowany. Małpa tutaj wygląda na to, że też ma dobrą defensywę. Nie wydaje ci się, że mnie lekceważysz? Lepiej weź tę walkę na poważnie. Jeśli to, co mówi tutaj Goku z Dragon Balla GT jest prawdą, to wygląda na to, że nasz boski wojownik nie korzysta z pełnej mocy. Do tej pory wydaje mi się, że tylko blokował ciosy, unikał ich i raz na jakiś czas wyprowadzał kontrę, ale chyba nie zrobił jeszcze tego. Goku z Dragon Balla Super nie siedzi jeszcze w ten sposób. Chociaż muszę wam przyznać, że mi się akurat nie gra wygodnie w taki sposób. Jak ja się skupiam, to raczej się po prostu poprawiam w krześle i siedzę prosto. A ten remont dalej trwa. Znaczy ja pokazuję do góry, ale to chyba nie sąsiad z góry. Calm your titties, mówi. Okej, nie powiedział tak. Uspokój swoje cyce. Nie chcę, żeby ta walka zakończyła się tak szybko. Mówi Goku z Dragon Balla Super, który wygląda na to, że z małpą się tylko bawi, ale ta jest wścieknięta. Wyprowadza kilka kiblastów ze swoich dłoni. Te z zawrotną prędkością nadciągają w stronę Goku z Dragon Balla Super, ale dla niego żadna prędkość nie jest zawrotna. Wiecie co, ja dzisiaj specjalnie nie chciałem walić młotkiem w ścianę, bo wiem, że sąsiedzi mają dzisiaj dzieci małe i oni... Jak nie ja, to kto inny. No dobrze, wiecie co, mam nadzieję, że teraz w tym momencie element tej choreografii, który zaraz zobaczymy, będzie jakiś potężny. Goku zrobi jakiś Tokyo Drift Kamehameha, chociaż to chyba za małe kiblasty, żeby zrobić coś Nie wiedziałem, że coś takiego będzie, ale właśnie tego oczekiwałem. Goku w momencie, w którym te kiblasty mają trafić w niego, dosłownie robi na nich le parkour. I po jednym w ogóle biegnie i cały czas robi to z pokerowym wyrazem twarzy. Tego właśnie oczekiwałem, bo do tej pory mieliśmy zwykłe wymiany ciosów, ale Ultra Instinct przecież swoją największą moc, chodzi o taką moc ekscytacji, chodzi o najbardziej charakterystyczny, powiedzmy, styl walki. To jest coś, co czerpie z takich momentów, z takich nienaturalnych ruchów, które normalnie byłyby nie do pomyślenia. Goku z neutralnym, kompletnie spokojnym wyrazem twarzy dosłownie flexuje na małpiaku w mgnieniu oka. A bardzo podoba mi się ten efekt, który swego czasu był bardzo popularny w Dragon Ballu Super, kiedy chociażby Hit na turnieju mocy też nie, to Dyspo robił, kiedy wchodził w ten swój ultra szybki tryb, aż światło z oczu zostawiało. Jakby to jest fizycznie niemożliwe, ale efekt jest niesamowity. Goku doskakuje, prawda? Doskakuje, ja pierniczę. Powiem wam, że moim zdaniem, gdyby taka walka... Tutaj są jeszcze pięści! Myślałem, że on tylko jakby przeszedł obok niego. A tutaj są jeszcze pięści. Goku z Dragon Balla GT jest zaatakowany gradobiciem ciosów. Mamy tutaj bardzo podobną sytuację, którą widzieliśmy z Jirenem, kiedy Goku już stał za nim, a ten dopiero dostawał ciosy. No było niesamowite. To był jeden z moich ulubionych momentów pod kątem choreografii w ogóle w Dragon Ballu, ale tutaj widzimy to w wykonaniu pana Dark Hanzo. Niesamowicie to wygląda. Goku tutaj potężnie zafleksował na swoim koledze z Dragon Balla GT, ale Dark Hanzo napisał, że Goku te... Co jest? Co jest? Chwila, moment! A, Goku... Chyba myślałem, że się pojawia za plecami, ale on po prostu wytrzymał te ciosy. Co to było? Jeśli to się utrzyma, oplułem chyba nawet swój monitor ze wszystkiego. Zostanę pokonany przez jego następny atak. Nie mam wyboru. Chciałbym zobaczyć, czy jesteś w stanie wytrzymać mój najpotężniejszy atak. 10-krotna! Wykrzykuje Goku, który w momencie, dosłownie, jak to mówią, na momencie, w ułamku sekundy wytrzymał, jakby pozbierał się po przyjęciu tych ciosów przez Goku z Dragon Balla Super i wyprowadza 10-krotną. Podoba mi się ten mały efekt, który na początku pokazuje, ten mały detal, który pokazuje Goku ze zwykłą Kamehameha, budujący niebieskie światło, ale w momencie, w którym oznajmia, że jest to 10-krotna Kamehameha, to światło zmienia się w czerwień, tak jakby nałożył, ja zawsze lubię mówić, że jest to, znaczy to nie jest prawda, bo nigdy o Kaiokenie nie było mowy w Dragon Ballu GT, ale mój headcanon jest taki, że 10-krotna Kamehameha to jest nałożenie tych pryncypiów, tych warunków działania Kaiokena, ale nie na swoje ciało, tak jak normalnie w Kaiokenie, tylko na technikę. Czyli Goku mnoży moc swojej techniki jednej, a nie mnoży swoją moc. Dlatego ta Kamehameha zmienia się w czerwony kolor. Uważam, że to byłoby fajne, gdyby coś takiego kiedyś powstało. Zresztą Dark Hanzo być może myśli w ten sam sposób, dlatego narysował to
Właśnie tak. Kamehameha Goku tutaj próbuje wyprowadzić Goku z GT, rzecz jasna. Wow, niesamowite! Czerwona Kamehameha? Jak daleko jesteś w stanie popchnąć swoje limity? Pyta Goku z Dragon Balla Super, który nadal w ogóle nawet nie uronił kropli potu, kropli żadnej łzy ani niczego, żadna łza wzruszenia nie spływa mu po nogawce, absolutnie niewzruszony, chociaż tutaj nawet bym powiedział, że uśmiechający się zawadiacko nasz Goku z Dragon Balla Super. Ja mówię nasz, chociaż obaj są nasi. No, myślę, że innego zdania są twórcy Dragon Balla, oficjelem, którzy na Genki Damatsuri umieścili wszystkie wersje Goku w różnych formach. No właśnie, wszystkie. No właśnie. Także Dragon Ball GT chyba przez oficjalne źródła jest powoli wymazywany z historii, czego jestem przeciwnikiem, bo jest to część historii, ale myślę, że po wyjściu Dragon Ball Daima ta nowa wersja SSJ4 Goku to będzie coś, co będzie wiodło prym, jeśli chodzi o jakieś materiały prasowe, materiały, oficjalne ogłoszenia i tak dalej. Po prostu została historia trochę nadpisana. Moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać, natomiast skupmy się na mandze. Goku wyprowadza tę 10-krotną Kamehameha w stronę Goku z Dragon Balla Super. Zobaczmy, jak nasz Superku to... W ogóle nie wiem, w jaki sposób Goku chciał trafić. To był atak desperacji. Gość nie był w stanie przed chwilą go trafić wieloma kiblastami, a teraz myśli, że trafi go jednym, ale dużym. Wow! To jest jedna z najsilniejszych Kamehamehachów? Kamehamech? Jakby to powiedzieć po polsku? No bo tutaj mamy Kamehamehas, które kiedykolwiek widziałem, że zostały wypuszczone. Goku otacza swoje ciało aurą. Zwróćcie uwagę na to, że on nadal jest w Omenie. Nie ma tutaj absolutnie mowy o tym, że mamy tutaj jakiś True Ultra Instinct, no bo nawet jeśli można byłoby tak myśleć, no to jest wersja Goku po walce z Moro. Ten True Ultra Instinct, prawda, który tak naprawdę nadal był tylko Omenem, więc sobie tutaj tylko dywagujemy o tym, co mogłoby być. To jest coś, co pojawiło się w sadze Granoli, więc absolutnie tutaj nie myślimy, że to jest najsilniejsza wersja Goku, no bo Goku ma jeszcze po prostu pełen Ultra Instynkt, ten perfekcyjny. Ale widzę, że tutaj Goku z Dragon Balla GT się uśmiecha, aż jego żółte oko, pięknie jest narysowane, aż jego żółte oko się błyszczy. Może nie być tak silny, ale na pewno wie, jak kontrolować swoją ki. Myśli sobie Goku, który bez problemu unika tego ataku, ale on wygląda na to, jakby trochę skręcał i w tym momencie widzimy Goku z Dragon Balla GT, który się w podejrzany sposób Nie róbcie mi tego. Nie róbcie mi tego. To jest koniec? W takim momencie? Michał! Dlaczego w takim razie wrzuciłeś... O manga. Ale... O... Sam jestem ciekaw tego, jak to się skończy. Kleję wam w opisie linki do social mediów Dark Hanzo. Jeśli będziecie chcieli śledzić dalszą część tej historii na własną rękę, to prawdopodobnie autor będzie to wrzucał, ale w momencie, w którym ta historia się dokończy, też wam to pokażę. Ja myślałem, że to jest zakończone! Nie. Ale mamy cliffhanger w takim razie. Goku z Dragon Balla GT nie pokazał jeszcze ostatniego słowa. Zresztą Dark Hanzo tutaj nam wspomniał, że Goku z Dragon Balla GT będzie miał w środku rozdziału jakieś wzmocnienie, bo to słowo Ultra Full Power Super Saiyan 4 to jest coś, czego nie ma w oficjalnych nazwach tej wersji, tej formy Goku, więc być może Goku tutaj z GT otrzyma jakąś dodatkową moc. Póki co, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wiem, że wam się podobało, bo ta manga po prostu się nie może nie podobać, chyba że ktoś ocenia tutaj stricte fabułę, ale ja jestem wielkim fanem tego, bo to jest rysowane po prostu z takim polotem i z taką ambicją, że ja czerpię po prostu, chłonę każdy panel, każdą stronę, więc cóż, czekam na kontynuację, tak jak mówię, linki do autora znajdziecie w opisie. Michał, dzięki jeszcze raz, że to udostępniłeś, chociaż no czuję niedosyt, bo chciałbym zobaczyć końcówkę tego rozdziału, albo w ogóle co się wydarzy dalej. Żeby tego nie przegapić, śledźcie przede wszystkim autora, ale jeśli chcecie śledzić mój kanał, to też do tego zachęcam. Zostawcie suba, zostawcie lajka, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobało i być może co tutaj Goku z GT zrobi według was. No, tutaj widać, że nie pokazał jeszcze wszystkiego i nie powiedział ostatniego słowa. Tyle ode mnie, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.